Dzień dobry, dzień dobry. Ludzie się dopominają, słuchajcie, pszczeli vlogów. Tam w komentarzach na tym AliExpressie zrobiłem 2 filmy, a ludzie: kiedy będą pszczele vlogi, kiedy będą pszczele vlogi? No to dziś będzie, słuchajcie. Bo co mamy do zrobienia? Wczoraj zabraliśmy pszczoły z rzepaku. Stały na rzepaku, rzepak przekwit, zabraliśmy. Ale nie robiliśmy od razu miodobrania, bo niestety tak to jest, że rzepak się nie zsynchronizował po prostu z naszymi zajęciami i nie mamy czasu. Dopiero w weekend będzie czas. Mam nadzieję, że nam rzepak nie skrystalizuje w ramkach, ale przy okazji tego, że nie będę odbierał od razu, chcę przetestować jedną rzecz. Chcę przetestować, słuchajcie, przegonki, bo raz je stosowałem 2 albo 3 lata temu właśnie na rzepaku, tylko tam było tak, że zawieźliśmy je jednego dnia i drugiego dnia przyjechaliśmy po korpusy, czyli jakby 24 godziny były, od wieczora do wieczora następnego dnia. Korpusy te nadstawkowe były pełne pszczół. I tak trzeba było wymiatać, tak trzeba było wymiatać. Dlatego leżały przez chyba 3 lata w magazynku. A dziś jest taki plan, że skoro do weekendu będą, czyli w sumie no parę dni, no nie wiem, czy w piątek się zabierzemy, czy dopiero w niedzielę, zobaczymy. No ale powiedzmy 2-3 dni na spokojnie będą. To sobie potestujemy, założymy to na właśnie powiedzmy 3 dni. I zobaczymy, jak w ciągu 3 dni się to odbędzie, czy pszczoły zejdą z tych nadstawek, czy nie zejdą, czy dalej będą siedziały, czy jest sens, czy nie ma sensu, bo no, są pszczelarze, którzy używają przegonek i są bardzo zadowoleni, mówią, że pusty korpus się po prostu jedzie, bierze i tyle, nie? Mówię, ja raz to stosowałem, dość krótko, bo na jeden dzień i bardzo dużo było pszczół. Więc po prostu, żeby nie było tak, że raz coś potestowałem i już wydałem opinię, że bez sensu, no to przetestuję drugi raz. No, to pakujemy i jedziemy. No i okej, szybka akcja zakończona. Nie za bardzo będę, słuchajcie, tutaj kręcił, bo straszny wiatr jest i to będzie pewno w kamerze słychać. Przegonki założyliśmy, ule mają 2 nadstawki u góry. Nie na wszystkie ule mi starczyło przegonek, bo tu jest 12 rodzin. Ja miałem 10 przegonek, z czego jedna miała przegonkę odkręconą, bo kiedyś robiłem sobie taką skrzynię jak pakiety robiłem. Dodałem sobie dennicę, korpus zwykły pusty, na to przegonkę, tam jest taka dziurka jak sito pająk mniej więcej i na to kładłem sobie ten lej taki duży, nie, do strzepywania pszczół. Także akcja szybko zakończona, ale co wam chcę jeszcze pokazać, słuchajcie, patrzcie na to. Tutaj było zarośnięte tak jak tutaj, nie? Te krzaki takie, co są tu, to były tak po prostu aż tam. No i kto tam ogląda mojego TikToka, to wie, że się tutaj wydarzyło, słuchajcie, wydarzyło się. Strasznie dużo kamienia tu jest. Patrzcie, jakie strasznie dużo. W tym Wąchocku to wam powiem, sam kamień po prostu, sam kamień. No niestety bardzo krzywe tutaj jest i ale pójdziemy kawałek, to wam pokażę. Wyrżnęli w pień tu wszystko. Znaleźli na przykład tutaj, proszę bardzo, gumiaczek leży. Mam nadzieję, że właściciela tego gumiaczka nie wykopali razem z tym gumiaczkiem. No może tak być, wiecie, wykopali, mówią, kurde, zakopali go z powrotem, gumiak został. Natomiast ja wam chcę pokazać jedną rzecz. Lecimy dalej. To jeszcze osiądzie, bo tu się teraz taka górka zrobiła, jak oni zasypali ten wykop. To się tak wszystko uniosło. Pójdą deszcze, mam nadzieję, że jakiekolwiek, bo po prostu jest bieda. I zobaczcie to. Tu jest nasza działka, gdzie będziemy budować dużą taką pracownię pasieczną, centrum szkoleniowe i tak dalej. I mamy już na tej działce podłączony prąd. Tu mamy narożę działki, zaraz koło rogu postawili, kurde. I dzięki temu zrobili nam piękną drogę, słuchajcie. I tu jest, na mapie tu jest droga w ogóle, bo oni to w pasie drogowym właśnie robili. Nie? Tutaj właśnie ciągnęli ten kabelek, także bardzo fajnie bo zrobili, bo wcześniej dojeżdżaliśmy sobie tutaj do działki, tą stroną przyjeżdżaliśmy przez działkę sąsiadki. Spytałem Ani, czy możemy tam przez jej działkę przejeżdżać, powiedziała, że tak, więc przejeżdżaliśmy sobie tam jest kawałek droga dalej i ten kawałek potem przez jej działkę musieliśmy przejeżdżać. A teraz mamy dojazd taki, wiecie, legalny. Trzeba go będzie tak może trochę jakoś wyrównać czy coś, no zobaczymy. Może do gminy napiszę, bo to droga gminna jest. Teraz już jest, wcześniej była ta
Jakiś taki robaczek tutaj po mnie chodzi. A wcześniej to było tak, o, tak jak tu widać, nie? Z tej strony, to tak właśnie wyglądało tam wszystko. Jeszcze przejdziemy sobie tutaj na nasze pole, bo chcę Wam pokazać. W dłuższych formach YouTube'owych tutaj nic na ten temat nie było, no bo nie było kiedy kręcić, słuchajcie, wybaczcie, naprawdę, nie ma czasu. Ale tu mam pole i tutaj jest tak. Troszkę gryki tutaj jest. Troszkę gryki. Tutaj jest, o, łubinek trochę jest. I gdzieś tutaj jeszcze, tutaj jest. O. Między tym łubinkiem tutaj jest troszkę faceli. Taką działeczkę tutaj mamy, niedużo, 0,2 hektara tutaj jest. Było zarośnięte tak jak tu. Jak pamiętacie stare odcinki pszczelego vloga, to ja mniej więcej tutaj, w tym miejscu, wycinałem kiedyś te krzaki. Takie Wam pokazywałem, nie? Bo tych słupków szukałem, co nam geodeta wymierzył. Tutaj to były słupki powbijane i ja robiłem od słupka do słupka taką wycinkę, żeby gościu, co nam będzie robił tym mulczerem, żeby po prostu widział linię, gdzie jest koniec działki. Także tak to się zmieniło. Jak widzicie, no jeszcze dużo brakuje, wiecie, żeby taka uprawa była uprawa. Na razie to jest takim siewniczkiem z ręki, siane, zagarnięte potem taką paletą zwykłą, ciągniętą za Land Roverem, ale już mi ktoś podpowiedział bardzo ciekawie, że można sobie kupić taką starą metalową bronę konną, albo jeden segment takiej brony do ciągnika i ponoć właśnie jak się to zapnie nawet hakiem na hak do samochodu, że samochód to uciągnie. Wrzuciłem sobie temat w YouTube'a. Słuchajcie, i znalazłem film, gdzie goście to, teraz nie pamiętam, jakimś Passatem czy Audicą chyba ciągną tą bronę po polu równo, nie? Więc no, pole jest, no wiecie, na 0,2 hektara nie opłaca mi się kupować żadnego ciągnika. Myślę cały czas o ciągniku, tylko muszę więcej gruntów nakupować, nie? Żeby to miało sens. Na razie pomyślałem sobie, że będę to zlecał po prostu, nie? Jest tu jeszcze parę osób w Wąchocku, co ma ciągniki i wiecie, nawet jak mam komuś, powiedzmy tam, nie wiem, 500 czy 1000 zł zapłacić za uprawienie pola, to jest 1000 zł rocznie. To jak sobie pomyślałem, jakbym miał kupić ciągnik, a teraz na przykład ciągniki to jest kwestia kilkunastu tysięcy złotych, na przykład na OLX-ie tam, nie wiem, 15, 18, 20, takie używki stare, jakieś tam Ursusy 30, 50, 60, czy tam jak ktoś tam zwie, nie? No to wiecie, 18 tysięcy to jest 18 lat na przykład uprawiania pola po 1000 zł rocznie, nie? Komuś płacić. Jak kupisz ciągnik za 18, to nie dość, że jakby 18 musisz dać, to potem jeszcze kto wie, czy za rok, 2, 3, 5 coś się w nim nie spieprzy, nie trzeba, wiecie, serwisować i tak dalej. Więc no na razie nie, na razie za mało. Przegonki założone, pokazałem Wam fajny prąd, fajną drogę. Powiem Wam, że naprawdę rewelacja. Drogę nam taką tylko że no właśnie, tego kamienia strasznie dużo. Ale pięknie. I jeszcze, bo ta droga w ogóle, wychodzi tu na wprost, tu. Idzie tam. I tam musimy jeszcze przecinkę też sobie zrobić, żeby tam móc wyjeżdżać, bo tam mamy do domu szybciej. Bo tutaj jak wyjeżdżamy tą stroną, to musimy takie koło robić. Dobra, lecę do domu, bo już jest dawno po 10. Na płocie przed sklepem wywiesiłem tabliczkę, zaraz wracam. Mam nadzieję, że żaden klient nie siedzi, nie czeka i się nie denerwuje, kurde, że mnie nie ma. Mamy już popołudnie, czasu trochę zleciało. No i co, trzeba brać się za robotę. Słuchajcie, sklep już zamknąłem. Dzieciaki sąsiadów się bawią titkiem. Jak byłem mały, pamiętam, że zabawa titkiem w samochodzie to było najlepsze, co można było robić. Jak widzicie, słońce chyli się ku zachodowi. Idę po bluzę. Trochę bałagan tu w samochodzie, kraty odgrodowe. Nie, chyba nic nie będę potrzebował. Podkurzacz, nie, mam drugi. Dobra. Biorę bluzę, bo się muszę przebrać. Idę zobaczyć do odkładów. A tam któryś z tych odkładów to były diobły takie pierońskie, że się podejść nie dało. Ale ja mam pewną taką analizę tego przypadku, bo tam mi się wydaje, że się troszeczkę pojawiły. Bo jak przeglądałem ostatnio, to są odkłady, do których poddawałem matki w sumie, tak? Bo do każdego poddawałem matki i mam taką analizę przypadku i sytuacji, że w 3 chyba matek nie ma.
bo matek nie znalazłem. Wreszcie są z białym opalitkiem, super fajne, świeżutkie matki. W 3 nie znalazłem, ale czasami jest tak, że akurat można robić przegląd, jak matka jest w terenie, jak się unasienia czy coś. Chociaż ja to robiłem akurat przy niepogodzie. Trochę tam właśnie pokazywały, że są kąśliwe, natomiast jedne były po prostu strasznie atakowały. I pomimo tego, że to są odkłady, jakby tam 2-3 odkłady będą z tej samej rodziny, nie? Więc te same pszczoły są w 2-3 ulach. Więc jak powiedzmy po starej matce byłyby agresywne, no to 2-3 ule powinny być agresywne, nie? A tamten jeden był naprawdę taki, że oj, się powiedzieć nie dało. I wydawało mi się, że tam już właśnie komórki, no bo jajeczka były, larwy były, wszystko było. Ale mi się wydawało, bo one tak były, wiecie, jeszcze na równi jakby z plastrem, ale mi się wydawało, że już są ciągnięte troszeczkę wyżej ponad plaster, że to już jest garbaty, to już jest trutowy, że tam trutówka. Nie wziąłem sobie okularów na pasiekę, więc nie za bardzo te jajeczka tam na dnie widziałem. Larwę dużą, białą to już widziałem, ale jajeczek nie za bardzo, więc dzisiaj zerkniemy sobie tam, czy to trutowy jest czerw i tam już są te takie garby, czy nie. No zobaczymy. 3 muszę przejrzeć, bo mówię, wreszcie matki są, to nawet nie będę grzebał, ale te 3, gdzie nie było matek, trzeba przejrzeć, zobaczyć, no bo jak coś, to trzeba będzie albo to łączyć już z czymś innym, bo to już będzie 3. tydzień, więc trutówki mogą się pojawić już teraz za niedługo, albo już się pojawiły i jest sprawa, że tak powiem, załatwiona i powiem zamiatana. I ja, jeżeli chodzi o trutówki, a tym bardziej szczególnie w odkładach, to ja to, słuchajcie, łączę z jakąś rodziną, po prostu. Mam odkładówki 6-ramkowe, te 6 ramek nastawiam na inną rodzinę w korpusie dużym i następnego dnia jest tylko kubka trutówek pod ulem i jest sprawa załatwiona, tak? I jak kilka dni zostawimy taki odkład jakby w rodzinie, to na dobrą sprawę te 6 ramek potem możemy zabrać i zrobić znowu odkład. Bo już nie ma tych trutówek i jakby jest trochę pszczoły z tej rodziny, nie? Więc no, trzeba sobie jakoś radzić. No. Dobra, idę jeszcze podkurzacz jakiś znajdę i śmigamy do uli, bo jednak dobrze, żeby stał. Dzisiaj jest dość wietrznie i to jest problem, że przez cały dzień po prostu wietrzycho jest takie, że szkoda gadać. Teraz się troszeczkę uspokoiło, ale jest tak, że widzicie liście, nie? Niby spokój, a nagle przyjdzie taki powiew i to denerwuje pszczoły. Niestety. I wtedy pokazują, że im się nie podoba, że tam grzebiemy. Jak o, teraz właśnie czuję takie smaga mnie po twarzy powietrze. No i okej. Mamy tutaj taki ulik zaznaczony specjalnie klateczką. Właśnie, że ostatnio robiłem przegląd i tu coś było w nim nie tak. I musimy zobaczyć, czy tu jest mateczka. Czy tu jest mateczka. Pszczoły powyłaziły. Trochę się ich potopiło. No, już się tutaj zbijają. Może troszkę im podmucham. No tak, są tutaj jakieś miseczki. Jest tam coś w tej miseczce? Nie ma. No to jest ramka, można powiedzieć, typowo z żarciem, nie? Skrajna zewnętrzna. Tu do odkładów były poddawane nowe matki. Tu znowu jakiś dzyndzel. Więc chyba z matką będzie tutaj problem. O, są 3 jajeczka. Czyli tutaj w tym odkładzie już trutówki będą. O kurde, no. No czasami tak się właśnie robi. No jest tutaj sporo tych larw w komórce. Bo wiecie jak to jest. Na początku, czasami jak jest młoda matka, to też potrafią być powiedzmy po 2-3 jajeczka, bo młoda matka nie ogarnia jak to się składa, nie? O, tutaj tu zobaczcie. To jest pozamiatane, to już jest po układzie. I widać, że to
No nic, trzeba będzie to strzepnąć do jakiejś rodziny, bo tutaj czerw będzie cały trutowy. W takim razie będą trutówki. Nie ma sensu tego trzymać, bo to z tego się nic nie urodzi, że tak powiem. No szkoda, szkoda. To jest z żarciem ciężko. Jakoś bardzo szybko się pojawiły te trutówki tutaj, bo to jest który? 2 tygodnie minęły? Nie, 3. tydzień będzie. Nie, 3 tygodnie będzie teraz w weekend. No ale czasami tak niestety jest właśnie. No, raz jest szybciej, raz jest wolniej. Szkoda. Czyli jakby jeden odkład jesteśmy na minusie, bo trzeba będzie połączyć z czymś innym. Z jakąś rodziną, a potem ewentualnie zrobić sobie znowu odkład. Tu mamy, słuchajcie, naszego okrąglaka. Ciacho dostały sobie jedzą. Ostatnio na TikToku pokazywałem. Spróbuję to rozdzielić. Czy znowu przykleiły? Chyba znowu przykleiły. Chyba nic z tego nie będzie. Bo ostatnio wziąłem drucik i przeciągnąłem tutaj pod tym, między tym a tym drucik. Czekajcie, wetnę łóżko, muszę sobie kamerę odpiąć. No nie, polepiły to z powrotem, jak widać. No. Powiem wam, że taki... Położę to delikatnie, to sobie to z powrotem przykleją. Powiem wam, że taki ul, no, do pokazywania i nic więcej, nie? Tak, żeby w nim gospodarować czy coś, to nie, ja tego nie widzę. Ostatnio miałem drucik. Przeciąłem tutaj ładnie pomiędzy tym a pierwszym korpusem. Myślałem później, żeby jeszcze przeciąć tu pomiędzy tymi korpusami, przeciągnąć drucik. Ale nie wiem. Nie widzę jakby... Szczerze to nie widzę sensowności trzymania tego ula. Ja go tylko tak zasiedliłem rójką, bo miałem akurat rójkę, więc go zasiedliłem tak, żeby mieć co tam pokazać fajnego na TikToku. Jako taką ciekawostkę. Sam byłem ciekaw, jak to tam pójdzie w środku, ale na dłuższą metę, no... Wiecie, ani wywirować, ani tam zaglądać za bardzo, no nie wiem. No dobra, czyli tak, tu klateczkę zostawiamy na tym ulu zielonym, żebym pamiętał, że to jest ten ul, co już niestety nic z tego nie będzie. No i to mam drugi taki ul zaznaczony klateczkami. I musimy sprawdzić, czy coś z tego będzie, czy nic z tego nie będzie. Bo nieraz miałem takie sytuacje, że wydawało się, że nic z tego nie będzie, nie? Że na przykład zaglądałem, tam były po 2-3 jajka w komórce, nawalone, wiecie, no w ogóle to jest mało pszczoły. A potem się okazywało na przykład, że to właśnie, akurat jak zaglądałem, to matka była powiedzmy na locie, czy gdzieś tam w terenie, albo może czasami łaziła, wiecie, gdzieś z boku, nie? Bo matki to też nie zawsze matka jest na ramkach. Ja już niejednokrotnie miałem takie sytuacje, że na przykład matki znajdowałem na dennicy. Z boku gdzieś. Nie, tutaj też gluty takie robią. No i też są, 2 jajeczka są na dole, czyli to już są trutówki znowu. Ale przejrzymy całość, na razie czego. No zobaczcie, tutaj to widać, w ogóle to jest już czerw trutowy, garbaty, tak. Pozasklepiany tutaj. No tutaj to samo. Czyli jak to mówią, z tego chleba nie będzie. Niestety, pszczoły trzeba strzepnąć do jakiejś rodziny. O, tutaj to garby to już w ogóle, nie? To już widać, że to jest wszystko trutowe. O, tam to w ogóle kosmos. O, zobaczcie. Trutowy czerw, garbaty, bo próbują to wyciągnąć. Do tego jeszcze mateczniki na trutniach. No i tu to się, o, tutaj to już w ogóle źle się dzieje. No czasami tak jest, słuchajcie. No, pewnym rozwiązaniem tego to jest jakby zaglądać częściej do odkładów, ale z kolei tutaj ryzykujemy to, że no, są czasami problemy, jak się za szybko zagląda do młodej matki. Nie? I jeszcze muszę zobaczyć, bo chyba tam na pasiece mam jeszcze jeden ul.
to sobie zerkniemy. Tu musimy zerknąć, bo tutaj jest, słuchajcie, rójka była osadzona. No, ciasta zjadły sporo. Ciasta zjadły sporo, chociaż no, wydawało mi się, że jest ich więcej, jakie tutaj osadzałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No w sumie 6-7 ramek. Tutaj uliczek znaczy. Bo tutaj podkurzacz mi dymi prosto w gębę. Bo tutaj widzę, że ta ramka to jest... Są tu pszczoły na niej? Nie, jest, są pszczoły. No czyli w sumie 8 ramek będzie z pszczołą. Tu sobie odłożę. Mam też pewien gadżet, słuchajcie, do przetestowania, tylko muszę go znaleźć, bo właśnie o tym Wam chciałem też powiedzieć. Wszyscy, którzy używają na przykład uli wielkopolskich, korpusowych, to znacie ten problem, nie? Znacie ten problem, że pierwszą ramkę wiecznie trzeba gdzieś po prostu odłożyć, nie? A to na daszku, a to gdzieś tu oprzeć, a to gdzieś tam potem nóżką się zawadzi, kolankiem puknie, nie? Różnie jest. I jest pewne rozwiązanie na to, ale to w jakimś tam kolejnym odcinku API Express zrobimy. Ładny, taki ciemny pyłek fajny jest tutaj na ramkach, taki zielonkawy. Zobaczcie, jakie to wszystko ciemne jest. Matki nie widzę. Jajeczek tutaj, są jajeczka? Nie, też nie widzę. Tam w tym też na dole nie było matki. O, jajeczka są, dobra, czyli matka gdzieś musi być. Tu są jajeczka. Tu może... A, tu jest. Wygląda... Nie. Jakiś marker. Ale czy to moja? Nie, chyba nie. Jajka są w każdym razie. Dobra, to zrobimy tak, że tą węzę sobie wyjmiemy. Rozdzielimy im tutaj. I tą węzę damy tutaj. Trochę je powkurzamy. A tą węzę w takim razie wsadzimy im gdzieś tutaj. Słuchajcie, był taki odcinek, ja Wam pokazywałem takie dwie metody, nie? Że dawałem do odkładów, przygotowywałem rodziny i dawałem na 2 korpusy, nie? I w jednym ulu było tak, że było 5 ramek tutaj w dolnym korpusie i uzupełnione węzą z 2 stron, i w górnym korpusie też było 5 ramek tutaj i uzupełnione węzą z 2 stron. Tam się pani pytała, jak z tym testem. No i słuchajcie, ja już odkłady zrobiłem, kurde, z tych rodzin. Szczerze to zapomniałem po prostu wziąć kamerę i tyle, nie? Na pasieczysko. Czekajcie, jak już tak sobie z Wami gadam, to jeszcze tutaj sobie... tutaj zobaczcie, tutaj też mam taką sytuację śmieszną. O, miałem plaster, który mi wybudowały zamiast ramki. Dałem im u góry, żeby to się wygryzło wszystko, ale widzę, że jeszcze tam jest ten. I czekajcie, bo gdzieś tu jeszcze jedno miałem rójkę. Tylko nie pamiętam, w którym to było ulu. Nie, tutaj nie. I pani tam pytała właśnie o wynik tego testu. Czekajcie, gdzie ją wtedy szedłem i niosłem? Tu będzie chyba rójka. Co były 2 korpusy dawane, bo taka duża była. Więc słuchajcie, wynik tego testu jest taki, że nie wziąłem kamery, nie nagrałem, ale Wam mogę opowiedzieć. Tam, gdzie była zastosowana szachownica, to ramki były odbudowane wszystkie. Były bardzo ładnie ramki zaczerwione
i bardzo ładne odkłady z tego mogłem zrobić. Natomiast tam, gdzie gniazdo było na 5 ramek, wiecie, w środku góra i dół, a po bokach była węza, no popatrzcie, rójka, która tutaj siedzi, to jest ta rójka, co na TikToku wam pokazywałem, co przed domem się ściągałem. I takie rzeczy tutaj pobudowała. I tyle przyniosła żarcia w parę dni. Ciemny miodek ładny z lasu. Więc tam, gdzie było to gniazdo w środku i uzupełnione węzą, to jak ja robiłem z tych szachownic odkłady, to skrajne ramki były nawet nie odbudowane, słuchajcie. Nawet nie pociągnęły tej węzy. Także nie ma sensu układać gniazda w środek i uzupełniać węzą na boki, bo po prostu pszczoły... Znaczy wiecie, jak jest bardzo zimno, no to tak trzeba zrobić, żeby nie wychodzić, nie? Ale mi się akurat udało. Zrobiłem to w takim momencie, kiedy było w miarę ciepło, a te zimne dni, które były, pszczołom nie zaszkodziły. I bardzo ładne odkładziki z tego wyszły. Następnym razem no, postaram się wziąć kamerę, bo ciągle zapominam, że jestem youtuberem. Skończyłem właśnie nagrywać kolejny odcinek API Express. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę jest sztosiwo. Jest sztosiwo. Pokażę wam tylko tak, nie? A jeżeli jesteście ciekawi, co to jest, to musicie sobie zerknąć na API Express. Będzie na odcinku kanał. Będzie na kanale odcinek, albo już jest, więc zapraszam was, oglądajcie. Dziadostwo z AliExpress i temu. Akurat dzisiejszy odcinek jest super fajny. Powiem wam, że ta zabawka z taką jeszcze piękną wstążeczką nawet przyszła. Dzisiaj sporo radości mi dała. Także super fajny gadżet się udało. Zaraz sobie go schowam, muszę go iść na komputer naładować i super fajnie. I tak. Niestety odkłady okazało się, że w dwóch są trutówki, nic z tego nie będzie. Dzisiaj już nie było czasu, bo jeszcze tak właśnie dla was tam troszeczkę kręcę i nie chciałem tego wszystkiego rzucać, tych kamer i tam robić. Muszę to po prostu połączyć. Ja wam powiem, jeżeli chodzi o trutówki, to ja nie mam sentymentów. Ja wiem, że są jakieś tam metody takie, wiecie, gdzieś tam idź 500 metrów pod las, wyrzuć to tam na białą płachtę i w ogóle tam trutówki zostaną, tam te wrócą i tak dalej. Nie, ja nie mam czasu się w to bawić. Zresztą tutaj mam pasiekę pod domem, nie za bardzo mam, wiecie, gdzie tam iść pod las, to wywalać, bo tu nie ma lasu, daleko jest. Więc ja robię tak, że jak mam jakiś odkład strutowiały albo rodzinę strutowiałą, to ja ją nastawiam na jakąś dużą, silną rodzinę. Jeżeli mam jakąś dużą, silną rodzinę strutowiałą, to ją dzielę na pół. Połowę nastawiam na jeden ul jakiś, a połowę na drugi. I jest tak, słuchajcie, że trutówki wycięte następnego dnia leżą po prostu pod ulem. Pszczoły dobrze wiedzą, która jest trutówką, która tam nie rokuje, bo sobie za bardzo pozwala i robią z tym porządek. Nie? Zostawiam to tak na kilka dni. Jeżeli są jakieś ramki, tak jak tutaj w tym odkładzie miałem, że jest pełno jajeczek, pełno jest już czerwiu, to rameczki nie wkładam, słuchajcie. Strzepuję tylko pszczołę, a ramka idzie do topiarki. No bo nie ma sensu, żeby tyle trutni się wygryzło w rodzinie, bo i po co? Żeby to jeszcze było po jakiejś super fajnej matce, żeby ten materiał ojcowski w powietrzu, wiecie, latał, nie? To jeszcze rozumiem, ale po trutówkach, no po co? Strzepuję pszczoły, idzie po prostu ramka do topiarki i tyle. I potem jeżeli mam jakieś ramki, bo są czasami ramki pokarmowe, ramki puste takie, bo to odkład to wiecie, nie? Czerw się wygryzł, nie miał kto czerwić, trutówki tam powiedzmy zaczerwiły jedną, dwie ramki, to tam powiedzmy czasami 2-3 ramki są puste, takiego suszu, nie? To takie to wsadzam, matka z tej rodziny pójdzie, zaczerwi, to potem z takiej rodziny na dobrą sprawę po tam powiedzmy 2-3 tygodniach można znowu odkład zrobić, nie? Bo on jest zasilony tymi pszczołami, nie? Jak chcę tam wytną te, nie wiem, 50-100 trutówek nawet, to wiecie, resztę z tego odkładu to jest sporo pszczoły. No i co? I sru, nie? I lecimy dalej. Także dwie się nie udało niestety, nie? No, nie wiem. Reszta się udała, fajnie, bo już przeglądałem ostatnio te odkłady, wszystkie matki były przyjęte. Dość długo je trzymałem, słuchajcie, w klateczkach, bo było tak, że ja je powiesiłem w klateczkach. One wisiały prawie tydzień. Słuchajcie, przez pierwszy tydzień matka i tak nigdzie nie poleci, nie? Więc ona może sobie siedzieć w klateczce, nic jej nie zrobią. Pozrywałem mateczniki, potem jeszcze 2 dni chyba siedziały, bo ja tak robię, że jak zrywam mateczniki po jakimś tam czasie,
to nie wypuszczam od razu matki, bo jeszcze czuć ten feromon z tego matecznika, z tego czerwiu, wiecie o co chodzi, nie? Zrywam i jeszcze mateczka siedzi tam, powiedzmy, ja liczę na to, że to jej zapach po prostu z tej klatki będzie się unosił i te pszczoły, wiecie, skusi, nie? Nie wiem, powiem wam, że próbowałem, Łukasz Warias na którymś tam odcinku był u Postuły w Pasiece i tam mówił, nie pamiętam jak ma na imię w ogóle, mniejsza z tym. No, będę po nazwisku, bo nie wiem jak ma na imię. W każdym razie no, ten hodowca matek, znany przecież hodowca matek, mówi, że przecież pszczoły czekają na matkę i w ogóle oni tam nic nie wiecie, nie zrywają, nie tego, tylko po prostu dają matkę i sru. Być może działa to z matkami, jak jest hodowla matek i są takie matki naprawdę bardzo świeże, takie wiecie, super fajne i tak dalej. Bo ja próbowałem w zeszłym roku próbowałem i w tym roku też raz próbowałem. Nie, w tym roku, czekajcie, te pierwsze odkłady, jak to było? Nie, też już nie próbowałem, bo w zeszłym roku próbowałem. Tak, jak wróciłem z tego sanatorium, to tam mówił, że wiecie, wieszacie, otwieracie tego, mateczniki są, nie ma problemu, tylko żeby to matka tam powisiała parę dni, nie? I potem wyłamujecie i nie? Próbowałem to zrobić i powiem wam, że sytuacja była dziwna, bo matkę zawiesiłem, matka wisiała chyba tydzień właśnie, potem przyszedłem, wyłamałem to zabezpieczenie, były tam mateczniki, ja ich nie zrywałem, bo ponoć nie trzeba, tak mówili w odcinku, że nie trzeba, że pszczoły i tak czekają na tę matkę, więc jak ta matka wyjdzie z tej klateczki, to ona, wiecie, pszczoły chcą ją przyjąć po prostu, bo czekają, żeby ona zaczęła czerwić, żeby się nasieniała i tak dalej. I powiem wam, że potem robiłem taką kontrolę delikatną, taki wgląd, to były takie sytuacje, że te matki były przyjęte, co ciekawe, chodziły po ulu, bo je widziałem i mateczniki dalej były. Ale jak się matka wygryzła z tego matecznika, to niestety zrobiła porządek z tamtą matką z opalitkiem, z tą hodowlaną. I nie wiem, czy to jakby wynika z tego, że ta matka już była stara, taka właśnie kupna wysyłkowo, że to wiecie, hodowca wysyła w poniedziałek, ja ją mam na wtorek, a tak naprawdę ona może być sobotnia, nie? Więc może to przez to, że stara matka. No najlepiej byłoby hodować matki, ja zresztą wam robiłem filmik o jęterze, tak? No to problem tego typu, że ja po prostu nie mam już czasu. Nie mam już czasu, bo jeszcze ostatnio mam takie sytuacje techniczne, robię sobie takie tutaj rzeczy na komputerku, mam tutaj na przykład taki system POS, to ja go nazwałem tak roboczo Poseidon, to jest, słuchajcie, system do obsługi sprzedaży tutaj takiej właśnie kasowej, można powiedzieć, w sklepie pszczelarskim, spięty z fakturownią, bo ja używam fakturowni, mój księgowy używa fakturowni, więc ja używam fakturowni, więc on towary bierze z fakturowni, stany i tak dalej. I teraz na przykład ostatnio robiłem sobie taką tutaj, taki dodatek, mam terminal płatniczy, wam pokażę jak to wygląda. Terminal płatniczy, o co mi chodziło? O to, że na przykład mogę sobie dodać tutaj jakieś tam ciasteczko, na przykład sobie wezmę. Klikam sobie paragon, tu klikam sobie płatność kartą i tu mi się pojawia, słuchajcie, kwota, tu widzicie, jest 7 zł za ciasteczko, nie? Nie ma pomyłek, bo wcześniej miałem, znaczy mówiłem na TikToku, kto mnie ogląda, to tam słyszał. Wcześniej miałem tutaj Polcarda, nie? On jest fajny, tylko że to trzeba kliku zrobić, nie? I czasami wiecie, czasami gdzieś tam się nie wciśnie, albo się 2 razy wciśnie i no rzadko się to zdarzają te błędy, naprawdę rzadko, ale no niestety się zdarzają czasem. I o ile to jest jeszcze, wiecie, na moją niekorzyść, pół biedy. Ale wiecie, sumienie by mi po prostu spać nie dawało, jakbym niechcący oszukał klienta na przykład i tam go skasował za dużo, nie? Tym bardziej, że są klienci, którzy się powtarzają, że ja sobie mogę, wiecie, w głowie sobie zapiszę, że ten pan z brodą to gdzieś tam mu źle nabiłem na przykład, tak? Albo mi się palec omsknął i zamiast, nie wiem, tam 1, 2, 3 na przykład, 123 zł, to mu nabiłem na przykład tam, nie wiem, 2, 2, 3, nie? Bo to wiecie, małe takie przyciski, kuźwa i można się pomylić. Więc ja na przykład sobie zapamiętam, że mam mu 100 oddać, nie? I luz. Ale są tacy klienci, którzy przyjeżdżają raz na rok na przykład. Przyjedzie, weźmie tam paczkę ramek, jakąś węzę, coś tam, więcej razy nie przyjeżdża i głupio by było potem, bo potem wiecie, no kurde, no nie zapamiętasz takiego klienta, co jest raz na rok, nie? Do tego jeszcze robię sobie, słuchajcie, taki, tylko tu muszę sobie kliknąć, żeby nie było widać żadnych danych adresowych. Robię sobie taki system do wysyłek właśnie, do wysyłek tutaj ze sklepu i wysyłek takich tych Allegro.
On jest spięty, coś jak BaseLinker. Jeżeli znacie BaseLinkera, to jest coś jak BaseLinker, tylko jest lepszy niż BaseLinker. Dlaczego jest lepszy? Nie dlatego, że ma więcej opcji, bo BaseLinker to jest po prostu kombine po prostu do wszystkiego. A ja stwierdziłem, że jeszcze jest tak, że nadal używam BaseLinkera, płacę abonament i mam jakby dwa systemy. Tak? Spiąłem je tak, że one funkcjonują w takiej, powiedzmy, symbiozie razem, bo mój hub, po polsku hub Ercik, no nie jest jeszcze na tyle autonomiczny, żeby wszystko samemu robić, nie? Więc jest tak, że BaseLinker jest takim backupem, tam jeszcze, wiecie, tam się jeszcze odbywają rzeczy i tak dalej, nie? Ale czym to się różni, słuchajcie? Tym, że BaseLinker jest od wszystkiego. I jak ja tam na przykład do supportu pisałem jakąś rzecz, że to nie tak działa, jak na przykład jakby tam można przewidywać albo coś tam, nie? No to oni wiadomo, że pod jednego człowieka nie wprowadzą jakieś tam zmiany w kodzie, nie? Tak to działa, bo tak na przykład chce większość, albo tak to działa, bo tak to oni wymyślili. I gdyby większość chciała inaczej, nie, to może by to zmienili, ale to wiecie, musiałaby większość się wypowiedzieć, że chce tą zmianę i tak dalej, nie? Na takiej podobnej zasadzie działa, słuchajcie, na przykład fakturownia, bo to jest program, który od dłuższego czasu prawie w ogóle się nie rozwija, bo jeżeli sobie zobaczycie changelogi na fakturowni, to oni, słuchajcie, miesięczne zmiany wprowadzone w programie, to są zmiany, które junior developer wprowadzi pomiędzy zjedzeniem obiadu a wypiciem popołudniowej kawy, nie? Przez cały miesiąc. Oni się chwalą tym, że wprowadzili jakieś pole albo dodali walidację jakiegoś tam pola, nie? To naprawdę, miesięczne zmiany jakby są bardzo małe. Ja to rozumiem z jednej strony, bo jak mamy produkt, który działa dobrze i stabilnie, to nie ma sensu tam w nim mieszać i dodawać po prostu, wiecie, 1000 opcji, bo po prostu przy którejś opcji coś tam się wywali. Po prostu, to wiecie, prawo Murphy'ego, nie? Gdzieś narobimy jakiegoś babola i po prostu będzie stres, nie? A że fakturownia jest programem księgowym, gdzie wiecie, ludzie, całe firmy, wielkie spółki rozliczają i tam się każdy grosz musi zgadzać, więc ja jakby z jednej strony rozumiem, dlaczego oni nie wprowadzają nowych zmian. Oni mają taki system jakby, że można napisać na takiej stronce tam u nich jakąś zmianę zasugerować, coś tam nowego i tak dalej. I tam się głosuje i jak jakiś pomysł zdobędzie dużo głosów, no to ewentualnie go wprowadzą, tak? Ja tam jak kupiłem fakturownię i tam było napisane, że fakturownia posiada swój POS, tak? Punkt sprzedaży. I ja mówię, super fajnie, będę tutaj sklep obsługiwał, bo wcześniej, jak był ten mały sklepik tutaj taki drewniany, to ja robiłem po prostu, wchodziłem na naszą stronkę internetową i w WooCommerce robiłem zamówienie, nie? Klikałem sobie, że to jest klient lokalny, tak, i robiłem zamówienie. Tylko był problem tak, jak ja chciałem wystawić paragon, to ja musiałem czekać, aż BaseLinker z WooCommerce'a mi pobierze zamówienia. A tam synchronizacja kiedyś była, teraz już jest na żywo, teraz chyba jest co minutę, można trochę szybciej to zrobić, a kiedyś było chyba co 8 minut czy co 10 minut i musiałem czekać. Wiecie, tu klient czeka na paragon, a ja mówię, panie, czekamy, bo tu mi musi między systemami się wymienić, nie? I dopiero panu będę mógł wystawić. Była taka opcja w BaseLinkerze, tam można było wejść w integrację i kliknąć pobierz, ale był problem, że akurat jeżeli to takie zakolejkowane pobieranie, takie skrona było uruchomione, ty klikałeś w integracji pobierz teraz, to miałeś informację, sorry batory, teraz jest zakolejkowane pobieranko i my teraz jesteśmy zablokowani i nie możesz, nie? I trzeba było po prostu siedzieć z klientem i go... To, drogi kliencie, na paragon musi pan chwileczkę poczekać, bo tu teraz nie wystawia, on tu musi spłynąć, to pogadajmy o pszczółkach, nie? Teraz dzięki Hubercikowi jest to o wiele lepiej, jakby jeżeli chodzi o wysyłkę, tak samo te paragonki, wszystko tam śmiga z fakturowni do fakturowni i tak dalej. Poseidon tutaj ogarnia mi sprzedaż stacjonarną i też, słuchajcie, ta karta, nie, jest rewelacja. Jak ktoś chce płacić gotówką, to ja tylko klikam i mi się paragonik wyskakuje, słuchajcie, wszystko jest spięte, wszystko pilnuje stanów magazynowych, 3 sklepy mi się aktualizują WooCommerce'a stany, bo w BaseLinkerze też tak jest, że to tam wiecie, raz na jakiś czas tylko. Ja tam mam włączone teraz aktualizacja stanów na żywo, ale już nie raz złapałem BaseLinkera na tym, że mi się stany nie zgadzają. I piszę do supportu, mówię, kurde, słuchajcie, no zobaczcie, no tu mam przykładowo 5, a tam jest na aukcji na przykład jest 7 wystawione. Ja nie mam 7 w magazynie, ja mam 5 na półce, nie? Tu sprzedałem, tu matematyka, tu obliczamy, było tyle, no kurde, 5 powinno być, skąd macie 7? Wie pan, coś tam, logi, trzeba by sprawdzić, trzeba by to, tamto, siamto i już nieraz tak było właśnie, więc teraz sobie zrobiłem Hubercika, słuchajcie. I to jest to, że BaseLinker jest takim molochem dla tysięcy ludzi, tak? Jak oni tam odpalą z Krona na przykład aktualizację stanów, to leci sklep po sklepie, sklep po sklepie, sklep po sklepie, nie? I na przykład pobieranie trackingów tych wysyłkowych kurierów, nie?
jak ktoś ma jakieś akcje automatyczne, przykładowo kurier pobrał przesyłkę, nie? Albo na przykład, nie wiem, przesyłka dostarczona, to czasami jest tak, że jeżeli statusy zmieniacie, to kurier zabrał przesyłkę o 14, wchodzicie wieczorem, patrzycie, a tu żadna nie odebrana, nie? Wstajecie rano, patrzycie, no połowę niby odebrano, a połowa nie. W trackingu, jak klikniecie w link na przykład do Imposta, to tam się zmieniło, ale BaseLinker z racji tego, że ma przesyłki, wiecie, tysiące przesyłek od tysięcy ludzi, czyli wiecie, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy albo miliony przesyłek ma do sprawdzenia, to trwa bardzo długo. To niestety ta synchronizacja jest problematyczna, tak? Mój Hubercik, słuchajcie, robi to tak, że jeszcze tam pokazywałem na TikToku, mam taki tablet tam taki do Hubercika, fajny, taki z przyciskami, żeby tutaj ciągle za myszkę nie łapać i tam wiecie, tą nie klikać, to zrobiłem sobie taki panelik, nie? I tam mam właśnie ileś przesyłek. I na przykład jak kurier, wiecie, on idzie tam pod wiatkę, tam ma przesyłki pod domem, skanuje sobie tym tik, 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 tam 5 paczek, bierze te 5 paczek, zanosi do samochodu, ma wózek widłowy i paletę, może sobie podjechać, tylko nie zawsze mu się chce, bo jak ma mało paczek, to tam wiecie, 2 razy przejdzie z tymi paczkami do samochodu i sprawa załatwiona, żeby tam całą paletą wyjeżdżać. I jest tak na przykład, że ja tam sobie, nie wiem, pakuję paczki albo coś tam robię przy komputerze i na tym właśnie tablecie, słuchajcie, widzę, jak mi się na przykład tam 20 do wysłania, nie? Mam synchronizację, słuchajcie, co minutę zrobioną, można by szybciej nawet, nie? Ale mam co minutę i na przykład zanim on tam sobie dojdzie do samochodu, tam wiecie, z psem se pogada, pies sąsiadów przyjdzie, to mu tam piłkę rzuci czy coś i on tam idzie na przykład z następnymi paczkami, a mi tu się zrobi, schodzi mi liczba, że zabrano, nie? Od razu to jest, bo to są tylko moje paczki, tylko wiecie, kilkanaście powiedzmy jest tam przesyłek do zsynchronizowania. Dzieje się to bardzo szybko, także i właśnie jestem zajęty takimi kurde rzeczami. Chciałbym to zrobić tak, żeby to już mieć wszystko na gotowo, spięte i tak dalej i wtedy móc jakby tą głowę, wiecie, nie? Sobie już głowę trochę zluzować i trochę czasu więcej będę miał i być może się bardziej pasieką zajmę. Na razie jest tak właśnie, że robię odkłady, sprawdzam po na przykład tygodniu czy po 2 tygodniach, no bo wiecie, też nie ma sensu grzebać, nie? Ja nieraz, na przykład jeżeli chodzi o odkłady, które robiłem, to jak byłem taki młodszy pszczelarz, ale stażem, a nie wiekiem, chociaż no też byłem młodszy wiekiem, to miałem taką tendencję do trochę zbyt częstego zaglądania, nie? Jeżeli tam robiliśmy odkład, poddawaliśmy matkę w klateczce, to tam wiecie, za 2 dni już łazi po rameczkach, cukier zjadły, tam ciasto czy nie i miałem takie sytuacje, że na moich oczach okłębiały matkę po prostu, bo się matka spłoszyła, jak się otwierało ulnie, gdzieś tam pobiegła za szybko i tam, wiecie, się na nią rzuciły, potem ją trzeba było ratować, z tego kłębu wyciągać, czasami od razu ją zarządliły, nie? To już trupa się wyciągało. Czasami się, wiecie, ją wyciągało, próbowało poddać, one już się na nią rzucały i no nerwy były. Teraz powiedziałem, że ufam swoim pszczołom. I jak właśnie na przykład wieszam matkę na początku, to pierwsze kilka dni to ja wiem, że ona może sobie wisieć bez problemu zamknięta, bo to się dowiedziałem właśnie z filmów tam, gdzie Łukasz był u postuły, on zresztą mówi, przez pierwsze dni matka i tak nigdzie nie poleci, tak nigdzie nie poleci. Dopiero gdzieś tam po kilku dniach na jakieś tam loty takie orientacyjne, nie? Więc można ją spokojnie w klatce trzymać, ona nie musi łazić po ulu, pszczoły ją tam w środku i tak nakarmią. Więc potem jak wyłamuje to też, wyłamuje to zabezpieczenie. Niektórzy jeszcze wyłamują w klateczkach to małe zabezpieczenie z boku. Ja tego powiem wam szczerze, nie robiłem nigdy. Ja wyłamuję od razu całą klateczkę, nie? I jest tak, że te pszczoły mają wejście, wyjście, matka wychodzi i sru, nie? I być może ją zabijają dlatego. Ktoś mi mówił, że on jeszcze wyłamuje najpierw to małe z boku, wtedy tam pszczoła może wejść do środka, ewentualnie z matką się zapoznać, no ale wiecie, jak tam jest tej świty na przykład tam 5-6 pszczół, to przed jedną obronią, nie? I tam, wiecie, w tej klateczce nie za bardzo jest jak się wygiąć i tam urządlić, chociaż widziałem już matki zarządlone w klateczkach, ale właśnie, że tak, wiecie, że jak ona tam nie wyjdzie do tłumu, to jeszcze tam pół bidy, nie? I dopiero potem znowu po 2-3 dniach się wyłamuje całą. Ja tego nie próbowałem, także w komentarzu możecie napisać właśnie, czy wy, jak to robicie, czy całe wyłamujecie, czy na przykład właśnie wyłamujecie tylko to mniejsze, bo tak jak mówię. No i dobra. Syn wrócił z pracy i mnie tutaj troszkę przestraszył, wchodząc do sklepu. Więc zapomniałem, o czym gadałem, bo teraz z nim tam chwilę pogadałem. O tej hodowli matek. No i właśnie mówię, elektroniczne takie rzeczy robię. Tutaj wiecie, system do zarządzania sprzedażą tutaj, system do zarządzania sprzedażą tam, wysyłkowy. Bardzo dużo takich właśnie tego typu rzeczy się dzieje. No i nie mam czasu na hodowanie matek, dlatego kupuję właśnie.
żałuję, że nie mam czasu, bo wolałbym sobie hodować, wtedy nie byłoby problemu, bo człowiek by, wiecie, świeżutką matkę albo matecznik na wygryzieniu w te odkłady po prostu robił, potem sobie wziął, oznakował i byłaby sytuacja jakby rozwiązana, tak? A teraz to trzeba właśnie kombinować, zaglądać, sprawdzać, czy tam się unasiliły, czy nie, czy co i rezultaty są czasami takie właśnie, że w niektórych nie pójdzie. Dobra, na dzisiaj koniec, bo mam jeszcze dużo roboty tutaj przy komputerku, bo wiecie, to jest teraz drugi mój świat vibe codingu. Polecam Wam. Można naprawdę, Claude potrafi cuda.